Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób łączyć ze sobą przewody aluminiowe. Wykorzystamy pastę stykową Wago Alu Plus. Z narzędzi przyda się nóż monterski dla elektryka lub papier ścierny oraz ściągacz izolacji ręczny lub automatyczny. Do łączenia przewodów aluminiowych możemy zastosować 4 serie złączek instalacyjnych Wago. Dopuszcza się łączenie przewodów aluminiowych jednodrutowych do maksymalnego przekroju 4 mm². Złączki instalacyjne Wago z serii 2273, 773, 224, oraz złączka instalacyjna Wago 222 z dźwignią. Te 4 rodzaje złączek instalacyjnych Wago są dopuszczone do łączenia przewodów aluminiowych. Pod określonymi poniżej warunkami dopuszcza się podłączanie jednodrutowych przewodów aluminiowych do niektórych złączek z zaciskiem sprężynowym. Złączki wyposażone są w zaciski push wire seria 2273 oraz 773 lub w zaciski cage clamp seria 222 lub 224. Złączki do 4 mm² oraz maksymalny przekrój przewodu aluminiowego 4 mm². Uwaga, nie dopuszcza się do łączenia przewodów aluminiowych złączek instalacyjnych serii Wago 221. Czyli tych właśnie złączek stosować nie możemy do łączenia przewodów aluminiowych. Możemy stosować złączki listwowe Wago wyposażone w zaciski cage clamp. Uwaga, nie dopuszcza się do podłączania przewodów aluminiowych do zacisków push in cage clamp rodzina złączek Top Job S. Główne cechy pasty stykowej Alu Plus: ograniczenie dostępu powietrza do zacisku i zapobieganie utlenianiu miejsc styku, zapobieganie korozji elektrolitycznej pomiędzy przewodami aluminiowymi a miedzianą szyną prądową złączki, likwidacja warstwy tlenku w momencie wprowadzania przewodów do zacisku typu push wire, zapewnienie długotrwałej ochrony antykorozyjnej. Wszystkie te wytyczne są pobrane ze strony Wago Polska. Instrukcja podłączania przewodów aluminiowych. Odizoluj przewód aluminiowy na długość wskazaną w karcie katalogowej lub na infografice na obudowie złączki instalacyjnej. Oczyść utlenioną powierzchnię odizolowanej końcówki przewodu aluminiowego. Nałóż na powierzchnię końcówki przewodu aluminiowego warstwę pasty stykowej Alu Plus z aplikatora. Do otworu złączki, do którego będzie montowany przewód aluminiowy, wprowadź za pomocą specjalnego aplikatora strzykawki pastę stykową aż do momentu pełnego wypełnienia zacisku. W przypadku zacisków cage clamp oraz otwieranych za pomocą dźwigni, przed naciśnięciem tłoczka strzykawki otwórz sprężyny za pomocą narzędzia montażowego lub dźwigni. Wetknij przewód aluminiowy do zacisku wypełnionego pastą stykową Alu Plus. Pamiętaj o ograniczeniu maksymalną obciążalnością przewodu aluminiowego w porównaniu do przewodu miedzianego. Zdejmiemy teraz izolację z przewodów aluminiowych. Wykorzystamy złączkę instalacyjną Wago 222 z dźwignią. Zdejmujemy 10 mm izolacji z przewodu aluminiowego. Wykorzystujemy do tego celu nóż monterski dla elektryka. Wszystko ok. Teraz drugi przewód. Jeszcze troszeczkę zdejmiemy izolacji. Teraz wszystko jest ok.
Za pomocą noża monterskiego oczyszczamy powierzchnię od izolowanych przewodów aluminiowych. Można wykorzystać do tego celu papier ścierny. Wykorzystamy złączkę instalacyjną Wago 222 z dźwigniami. Do obydwu otworów, do których będziemy wciskać przewody aluminiowe, wstrzykujemy pastę stykową Wago Alu Plus. Pastę stykową nakładamy także na odizolowane końcówki przewodów aluminiowych. Warto zastosować rękawiczki, ponieważ pasta może wywoływać reakcje alergiczne. W ten sposób przygotowane przewody aluminiowe wciskamy do otworów, w których znajduje się pasta stykowa. Wciskamy przewody do oporu i opuszczamy dźwignię. Resztki pasty możemy oczyścić. W ten sposób mamy przygotowane połączenie dwóch przewodów aluminiowych. Pasty stykowej Alu Plus nie musimy stosować do otworów, w których nie będą znajdować się przewody aluminiowe. Dziękuję Wam za uwagę. Cześć!